I w podobnym klimacie. Pamiętacie, rok temu część z was była na warsztatach właśnie z Incident Command System for Industrial Control Systems, czyli modelu zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa w przemyśle. Jak to pogodzić z wyzwaniami i ze specyfiką takich elementów. No i okazuje się, że to się bardzo dobrze przyjęło. Połączenie właśnie zrozumienia systemów przemysłowych, zrozumienia tego, że incydenty w systemach przemysłowych to są sytuacje kryzysowe, bo incydent przemysłowy to może zagrażać życiu, zdrowiu, może naruszyć ochronę środowiska, może doprowadzić do katastrofy przemysłowej. A więc trochę trzeba inaczej nimi zarządzać. To nie jest wysłanie grupy Blue Team, Red Team, czy jak byśmy się nazwali, żeby oni sobie walczyli z jakimś incydentem, tylko zajęcie się tym, żeby nie było tych skutków fizycznych, o których mówiła Marina. No i do tego dokładamy właśnie ten komponent cyberbezpieczeństwa i to jest właśnie ICS for ICS. Udało się to wszystko, naprawdę po kilku latach wpisaliśmy cyberbezpieczeństwo w amerykański rządowy model zarządzania kryzysowego, co było w ogóle czymś niespotykanym. Ale to nie jest tylko w Ameryce. W Australii, w wielu krajach, w Europie też już zaczyna to nabierać kształtów. Mamy ponad 1400 wolontariuszy z 89 krajów w ramach tego projektu, którzy chcą uczyć się i rozwijać swoje kompetencje. Mamy kilkudziesięciu już posiadaczy różnych formalnych uprawnień do zajmowania ról czy incydent commandera, czy dowódcy incydentu, czy dowódcy operacji. Przeprowadziliśmy już kilkanaście pełnoskalowych ćwiczeń, takich sztabowych ćwiczeń, jak radzić sobie z incydentami. Więc to jest naprawdę dużo. Piszemy podręczniki, filmy instruktażowe, dajemy, żeby się uczyć tego, jak sobie z tym radzić. No i mamy pierwsze oficjalne zainteresowanie agencji rządowych. W Stanach Zjednoczonych okazało się, że nawet Biały Dom zwrócił się do nas o prezentację, żeby ten ICS for ICS umieścić w nowej strategii cyberbezpieczeństwa w przyszłym roku. Jako jedyne tak naprawdę istniejące narzędzie do radzenia sobie z cyberincydentami przemysłowymi. Słuchajcie, no wielki sukces, ale to może być sukces każdego z was, bo jest to otwarty projekt. International Society of Automation Global Cybersecurity Alliance. Każdy, kto z was chce brać w tym udział, może przyjść i zostać wolontariuszem. No tak, udało się wiele, ale pojawiło się kilka pytań, słuchajcie, po tych wszystkich ćwiczeniach, po różnych zdarzeniach, które przeanalizowaliśmy. Pojawiły się pytania, czy operatorzy infrastruktury tej przemysłowej mają świadomość, jakie role są w ogóle niezbędne do tego, żeby zarządzać cyberincydentem. Jakie kompetencje są niezbędne w ramach tych ról? Twarde, miękkie? Co te osoby muszą umieć? Jak ocenić to, czy w naszej organizacji mam już wszystkie kompetencje, czy może czegoś mi brakuje? No i jak zbudować te kompetencje, czy jak pozyskać brakujące kompetencje z zewnątrz? Bo nie musimy ich mieć wszystkich u siebie w organizacji. Możemy je wziąć od kogoś z zewnątrz, poprosić go o wsparcie, na przykład jakąś firmę ekspercką, czy kogoś. No i próbujemy na te pytania w ramach ICS for ICS odpowiedzieć. Bo słuchajcie, są te role generalne tego sztabu takiego dowódczego. No i co? Czy dowódca cyberincydentu przemysłowego musi posiadać kompetencje techniczne? No nie musi. On ma być mistrzem w zarządzaniu kryzysowym. Ma kumać kryzys, bo on pod sobą nie ma się zajmować fizyczną walką z hakerami, tylko zarządzać kryzysem. Ale jaki poziom zrozumienia istoty cyberbezpieczeństwa czy specyfiki cyberbezpieczeństwa powinien być w tych rolach? I na to wszystko próbujemy odpowiedzieć. No bo w tym obszarze operacyjnym, czyli tego szefa operacyjnego i jego zespołu, właśnie jakie tam role? Czy klasyczne role tylko cyber powinny nas interesować? Nie. Przecież my tam musimy mieć automatyków. No dobrze, a jakich automatyków? Może warto określić jakąś siatkę, jakąś matrycę tego, kto powinien się tam znajdować. Z obszaru OT, ICS czy IT, które będzie nas wspierało. Jakieś wyspecjalizowane role. Skąd mamy je wziąć? Jakie role powinny być akurat przy reagowaniu na incydenty
przemysłowe. No i to, co rzadko się zdarza w zespołach IT security związanych z reagowaniem na incydenty. Ktoś odpowiedzialny za business continuity. Nie obrażając nikogo z IT, ale tam jest tak, że no dobra, nie będzie działać, no to wyłączymy, jak za godzinę włączymy, też będzie git. No w fabryce tak nie zrobimy. Więc musimy mieć kogoś, kto będzie umiał skoordynować utrzymanie ciągłości działania lub odbudowę po katastrofie, no żeby to przywrócić w sposób bezpieczny do normalnego funkcjonowania. I to on musi od początku rozumieć to postępowanie w ramach tego incydentu. No i analityk informacji. No, wiele ról określiliśmy sobie. Prawie kilkadziesiąt ról zostało określonych i dla każdej z tych ról, no oczywiście mamy też inne sekcje w ramach ICS for ICS, które są ważne. W tamtym roku o tym rozmawialiśmy. No bo wiecie, no, ludzie ci operacyjni mogą pracować po 12-24 godziny. To nie jest problem. Ale oni będą mieli co pić i jeść? Przecież nie będą na głodno pracować. Musi być ktoś, kto będzie odpowiedzialny za logistykę, a może będą jakieś zdarzenia medyczne, może inne, a może trzeba pieniądze właśnie, żeby wziąć sobie jakąś firmę konsultingową, jakiś malware engineering potrzebujemy, no i nie mamy go w organizacji. No to przecież musimy mieć pieniądze, żeby to zdobyć od razu, a nie rozpisać przetarg i teraz będziemy szukali jakiegoś malware inżyniera, nie? No to musimy wiedzieć, jakie role my w rzeczywistości potrzebujemy. Ale te role sobie na początek odpuściliśmy projektu, żeby nie spędzać czasu nad tym, co nie jest tak kluczowe. I co sobie wymyśliliśmy? Że podejmiemy tą rękawicę wspólnie właśnie z Idaho National Laboratory, z NIST-em i z Uniwersytetem Stanu Idaho, żeby poradzić sobie, żeby określić w ogóle, co tam jest potrzebne. I przyjęliśmy ten model NICE, czyli ten Narodowy Model Kompetencji Cyberbezpieczeństwa jako taki punkt wyjściowy, na który się składają umiejętności, wiedza i dopiero wtedy to są zadania, a później role. Żeby wiedzieć, jaką musi mieć wiedzę, jakie musi mieć doświadczenie, jakie musi być wykształcenie, żeby wykonywać konkretne zadanie. I to jest praca, która się wydaje, to przecież zrobię taką listę, co ja wymagam. On musi mieć CISPA, CISM, a może CISE i to jest takie proste. Nie, certyfikaty nie powiedzą nam, kto jaką rolę powinien spełniać. Przepraszam. Ale musimy, i to trwa czasu. I już od kilku miesięcy próbujemy to zbudować i słuchajcie, nie jest to takie łatwe. A każdy to musi zrobić w swojej organizacji później. Ale my to robimy po to, żebyście wy już mieli gotową matrycę wymagań, którą można w pewien sposób dostosować do swojej specyfiki. Bo co chcemy zrobić? Właśnie zestaw wymagań. Co wymagamy dla każdej kompetencji. Dla każdego zadania. Jaką ma mieć wiedzę i jakie ma mieć kompetencje, żeby to zadanie wykonać w sposób poprawny, szczególnie realizując zadania reagowania na incydenty, gdzie jest stres, gdzie potrzeba szybko decyzji, więc on musi mieć już te kompetencje i tą wiedzę, żeby nie szukał tej wiedzy. On musi być kimś, kto idzie i wykonuje to zadanie w warunkach stresu związanego z incydentem. Wypracujemy narzędzie do oceny tych posiadanych zasobów, że można powiedzieć, co my mamy, a czego nie mamy, gdzie mamy braki i jak można je uzupełnić. Chcemy rozszerzyć te wszystkie modele na świecie panujące związane z wymaganiami poszczególnych ról inżynierskich cyberbezpieczeństwa właśnie o role związane z reagowaniem na incydenty. To jest taki dodatkowy element, którym się zajmujemy i chcemy, i to jest coś, co będzie ciekawym wyzwaniem na najbliższe lata, włączyć, bo znacie normę 62443. I doskonale wiecie, że w niej nie ma w ogóle mowy o reagowaniu na incydenty cyberbezpieczeństwa. Nie ma. Nie istnieje norma 62443 odnosząca się do incydentów. I chcemy, żeby się tam to znalazło. Chcemy, żeby tam się znalazły role dla inżynierów i dla tych zadań, które są nawet opisane czy w części 3.3, czy w 4.1, żeby tam zrozumieć i włączyć kompetencje, które są niezbędne do tego, żeby w sytuacji kryzysu móc na nie
zareagować. I to jest taki projekt, do którego was wszystkich bardzo zapraszam. Chcecie tworzyć coś, co się dzieje na świecie, coś, co jest w wielu krajach, na całym świecie. Od Stanów Zjednoczonych nie patrzcie na to, że bo to Amerykanie sobie coś kolejnego wymyślili. Naprawdę 89 krajów. Ludzie z całego świata biorą w tym udział. I wy też możecie być częścią takiego projektu. Wy też możecie zdobyć za darmo uprawnienia dowódcy incydentu, szefa sekcji operacyjnej, żeby później móc w swoich organizacjach szkolić ludzi, kształcić, przygotowywać organizacje na incydenty cyberbezpieczeństwa. Naprawdę bardzo was zachęcam, bo to pokaże też, że my w Polsce chcemy brać udział w takich projektach i chcemy być ich częścią. Bardzo wam dziękuję za te kilkanaście minut, 10 minut, że chcieliście mnie posłuchać i jestem do waszej dyspozycji. Dziękuję.